Ewangelii Świętego Jana czytamy, że tym wszystkim, którzy przyjęli Słowo Boże, dało ono moc, żeby się stali dziećmi Bożymi. I kiedy zobaczymy na Ewangelię, to zobaczymy, że Jezus czyni z dzieci bardzo uprzywilejowaną grupę. Mówi, pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Ale mówi też, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Dziecko jest cały czas wpatrzone w rodzica. Dziecko jest cały czas skoncentrowane na nim, ale dziecko też nie boi się być bezradne, bo jeżeli wie, że jest bezradne, jeżeli wie, że jest duża kałuża, której nie przeskoczy, no to mama weź mnie przenieść. Nie? I chodzi o taką perspektywę. Jeżeli widzę kałużę, jest przy mnie mama, to ja nie zamartwiam się kałużą, tylko kieruję wzrok na mamę. Nie? W nas wszystkich toczy się taka walka o to, żeby osądzać okoliczności, w których się znajdujemy. To znaczy szukać winnych. Nie? Winne są okoliczności, winne są warunki, znajdujemy powody do narzekania, albo to ktoś inny zawalił, a nie ja oczywiście. I zawsze potrafimy na temat jakichś okoliczności się wypowiedzieć, że zawsze coś nie zagrało. Nie? Natomiast kiedy zobaczymy na życie Jezusa, On nie narzekał na to, że faryzeusze ciągle Go nagabywali. Przyjął tą rzeczywistość taką, jaka jest, ale przy całkowitym wpatrzeniu w Ojca. W Ewangelii czytamy, ile razy uczniom wyrzucał brak wiary, nie? Ale przy tym wszystkim całkowicie był wpatrzony w Ojca. Nawet kiedy widział, jak Jerozolima Go odrzuci, jak płakał nad tym miastem, to w tym płaczu był cały czas zapatrzony w Ojca. Nie? Jezus nie zajmował się osądzaniem okoliczności, w których był, ale był wpatrzony w Ojca. Takie spojrzenie miała Maryja, kiedy rodzi Jezusa w Betlejem, to nie zajmowała się osądzaniem warunków, w których była, czy też jaka jest teraz temperatura, ale była wpatrzona w Jezusa. Jezus był dla niej wszystkim. Ta pokusa do osądzania okoliczności, w których jesteśmy, może brać się z tego, że my chcemy coś zrobić. Jeżeli okoliczności nam na to nie pozwalają, no to wtedy zrzucamy winę na okoliczności. Natomiast dynamika, w którą wprowadza Maryja, nie jest taka, żeby coś robić, ale jest taka, żeby najpierw przyjąć to, co się dzieje w moim życiu, jako zaproszenie do udziału w czymś większym. Pozwolić się obdarować dobrem i przyjąć w tym zaproszenie jako do czegoś większego. Bóg chce mnie posłać dalej. Bóg chce mnie wprowadzić głębiej. Być może zupełnie na inny poziom. Ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że w nas jest walka o to, na co patrzymy. I tu mogą w nas być dwie pokusy, może być walka o dwie rzeczy. Pierwsze o to, żeby osądzać okoliczności i szukać winy w innych. I to mnie zamyka na zaufanie wobec Boga, tak jak Maryja. A druga pokusa, która może być, to jest to, żeby powiedzieć, co, ja nie dam rady? Zawsze dam radę, nie muszę dać radę i się spinać w sobie. A postawa dziecka to jest taka, że nie osądzam tych okoliczności, ale widzę też moją bezradność, nie? Ale co cudowne jest w tym, że bezradność nie jest dla mnie rozwalająca. Ona mnie nie zabija, dlatego że w tej bezradności nie jestem sam, że jest ze mną Maryja. Nie? Bezradność jest druzgocąca wtedy, kiedy w bezradności jestem sam. Wtedy, kiedy jestem z Maryją, kiedy jestem z Jezusem, to bezradność jest niesamowicie owocująca. To oni mnie przeprowadzają przez to. Oni dopełniają to, czego ja nie mogę zrobić. Ja to im zawierzam. Nie? Nie bój się dzisiaj być bezradnym. Jeżeli będziesz miał takie wrażenie w ciągu dnia, że wobec jakiejś sytuacji jesteś bezradny,
Niech to się stanie okazją dla Ciebie, żeby jeszcze bardziej przytulić się do Maryi, żeby jeszcze bardziej uciec się do niej, żeby jeszcze bardziej jej powierzyć tą sprawę. Nie zostawaj sam w swojej bezradności. Bądź z Maryją. Bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.